Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o ciekawych i interesujących miejscach na świecie związanych z drogami. W pierwszym odcinku z tej serii wybrałem 15 miejsc w 13 krajach. Miejsca będę omawiał alfabetycznie krajami. Zaczynamy od Arabii Saudyjskiej. W kraju tym znajduje się najdłuższy prosty odcinek drogi na świecie. Droga o rekordowym prostym odcinku ma numer 10. Prowadzi ze stolicy kraju Riyadu w stronę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pomiędzy miastami Harat a Bal-Adha droga numer 10 na długości około 256 km nie ma żadnego zakrętu. W odcinku o ciekawostkach drogowych w Polsce, film wyświetla się w prawym górnym rogu, mówiłem, że nie powinno się budować takich dróg ze względu na monotonię. Tutaj, jak widać, ta reguła nie obowiązuje. Z Azji przenosimy się do Ameryki Południowej, a dokładnie do Boliwii. W kraju tym chciałbym omówić dwa miejsca. Pierwsze znajduje się w południowo-zachodniej części kraju. Jest tutaj największe solnisko na świecie, czyli pozostałość po wyschniętym słonym jeziorze. Miejsce to nazywa się Salar de Uyuni. Jego powierzchnia to ponad 10 000 km², czyli jest większa niż np. powierzchnia Cypru. 3 lata temu udałem się w to niezwykłe miejsce. Po solnisku normalnie poruszają się auta. Jednak są to raczej tylko pojazdy terenowe oraz autobusy. Nie ma tutaj jednak wytyczonych dróg ani znaków drogowych. Jeździ się tak trochę na wyczucie. Teren jest całkowicie płaski. Bez problemu można dojrzeć obiekty znajdujące się kilkadziesiąt kilometrów od nas. Drugim miejscem w Boliwii, które chciałbym przedstawić, jest Droga Śmierci. Oczywiście, będąc w Boliwii, nie mogłem nie przejechać się po tej drodze. Droga prowadzi z La Paz do Coroico. Nie pełni jednak już takiej roli, jak to było jeszcze kilka lat temu. Wtedy była to jedyna droga łącząca te miasta. Tutaj trzeba zaznaczyć, że La Paz jest najwyżej położoną stolicą na świecie. Jest położona na wysokości około 3782 metry nad poziomem morza. Natomiast Coroico leży już w Amazonii na wysokości około 1500 metrów nad poziomem morza. Jak widać, różnica terenu jest tutaj ogromna. Droga jest poprowadzona zboczem góry. Na drodze dochodziło do mnóstwa wypadków rocznie, gdzie ginęło bardzo wiele osób. Władze Boliwii po wielu latach wybudowały nową drogę, a stara droga, zwana dumnie Death Road, stała się atrakcją turystyczną, aczkolwiek dość niebezpieczną. Jakby kogoś interesowało, to przejazd rowerem z samej góry na sam dół kosztował mnie $70 i trwał około 4-5 godzin. Cały czas jedzie się w dół. Pozostajemy w Ameryce Południowej, ale przenosimy się do Brazylii. W kraju tym, w jej wschodniej części, leży półmilionowe miasto Feira de Santana. Miasto to posiada obwodnicę długości około 20 km. Obwodnica jest wyjątkowa, ponieważ jest idealnym kołem. Jadąc po niej, nie odczuwamy jednak w żaden sposób, że jedziemy po okręgu, ponieważ przy tak dużym promieniu nie jest to wyczuwalne. Z Ameryki Południowej przenosimy się do Europy, a dokładnie do Estonii. W kraju tym wybrałem dwa miejsca, które omówię. Pierwsze znajduje się wzdłuż drogi nr 2, łączącej stolicę kraju Tallinn z drugim największym miastem Estonii, Tatru. Niedawno oddano do użytku nową drogę w standardzie drogi ekspresowej o numerze T2. Droga ta w pewnym miejscu posiada przejście dla zwierząt na poziomie drogi. Zwierzęta nie przechodzą nad drogą czy pod drogą, tylko po jezdni. Ale z racji tego, że jest to droga przeznaczona do poruszania się z prędkością 120 km na godzinę, zastosowano tutaj nietypowe rozwiązanie. W miejscu, gdzie przecina się szlak migracji zwierząt z drogą, stoi radar. Jeśli radar wychwyci, że zwierzę zbliża się do drogi i chce przejść na drugą stronę, to uruchamia znaki nakazujące kierowcom zwolnienie oraz zwrócenie szczególnej uwagi.
Drugie miejsce w Estonii, które chcę przedstawić, jest również bardzo nietypowe. Otóż Estonia na wschodzie kraju graniczy z Rosją. W pewnym miejscu, jadąc autem po drodze numer 178, wjeżdżamy na chwilę do Rosji. Nie ma tutaj jednak żadnych punktów kontrolnych. Nie możemy jednak na terenie Rosji się zatrzymać. Po minięciu około 1,5 km z powrotem wjeżdżamy do Estonii. Mamy więc możliwość wjechania do Rosji bez wizy, jednak nie możemy nawet postawić nogi na jej terenie. Pozostajemy w Europie, ale przenosimy się do Holandii. Kraj ten słynie z bardzo wielu interesujących rozwiązań drogowych. Dzisiaj chciałbym przedstawić te, które zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. W mieście Harderwijk droga numer 302 w pewnym miejscu ma bardzo duże nachylenie podłużne, aby po chwili z powrotem wrócić na właściwy poziom. Jest to spowodowane tym, gdyż nad drogą znajduje się most dla statków, czyli akwedukt. Jest to oszałamiające dzieło architektury i inżynierii. Obiekt ten budowany był w latach 1998-2002. Ma 25 metrów długości oraz 19 metrów szerokości. Z Europy ponownie wybieramy się do Azji, ale tym razem do Japonii, a dokładnie do Osaki. Jest to trzecie co do wielkości miasto Japonii. Znajduje się tutaj wyjątkowe i niespotykane rozwiązanie drogowe. W centrum miasta jedna z łącznic poprowadzona jest przez środek wieżowca. Można powiedzieć, że droga przecina budynek na dwie części. Nie wiem, czy jest gdzieś coś podobnego na świecie. Według mnie wygląda to fantastycznie. Z Azji ponownie wracamy do Europy, ale tym razem na południe. W Macedonii Północnej jest nietypowe rozwiązanie drogowe. Przez kraj ten przechodzi droga międzynarodowa E75, która biegnie z Norwegii przez Finlandię, Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji. W pewnym miejscu na południe od stolicy kraju Skopje autostrada A1, czyli E75, zresztą tak samo jak w Polsce te drogi się nazywają, na odcinku około 28 km biegnie całkowicie innym śladem. Pojazdy jadące w przeciwnych kierunkach nie widzą siebie. Maksymalna odległość pomiędzy dwoma jezdniami wynosi aż 5 km. Jest to spowodowane tym, iż najpierw wybudowana była jedna jezdnia po stronie zachodniej. Później zdecydowano się na budowę drugiej jezdni. Jednak wybudowanie jej obok starej drogi prawdopodobnie wiązałoby się z ogromnymi kosztami. Dlatego zdecydowano, że na odcinku aż 28 km droga w przeciwnych kierunkach nie będzie szła obok siebie. Z Europy przenosimy się do Ameryki Północnej, a dokładnie do Meksyku. Przez południową część kraju przechodzi droga nr 150 z Veracruz do Tehuacan. Droga miejscami przechodzi w pobliżu wysokich gór. W jednym z miejsc zastosowano bardzo nietypowe rozwiązanie drogowe. Otóż w momencie, gdy pojazdy zbliżają się do ostrego zakrętu, to następuje zmiana kierunku ruchu z prawej na lewą stronę i odwrotnie. Jest to droga o bardzo dużym natężeniu ruchu. Codziennie jeździ po niej wiele dużych ciężarówek. Zakręty są tak blisko siebie, a kąt jest tak stromy, że ciężarówki z przyczepu muszą uzyskać większy promień skrętu, żeby uniknąć utknięcia. Z powrotem wracamy do Europy, a konkretnie do Norwegii. W kraju tym otwarto niedawno najdłuższy podwodny tunel drogowy na świecie. Znajduje się w południowo-zachodniej części kraju i łączy miasta Stavanger z Solbakk. Tunel ma długość 14,4 km. Osiąga głębokość 290 metrów pod lustrem wody. To już mój drugi film, w którym mówię o drogach w Norwegii. W pierwszym filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu, mówiłem o rondzie, który znajduje się w tunelu. Z Norwegii przenosimy się do Peru, a konkretnie na północny wschód tego kraju. Tutaj jest taka nietypowa ciekawostka drogowa. Otóż miasto Iquitos jest największym miastem na świecie, do którego nie da się dotrzeć drogą lądową.
Nie dociera tutaj żadna droga, ani linia kolejowa. W mieście mieszka około 400 000 osób. Można tutaj dotrzeć jedynie samolotem lub rzeką Amazonką. Z Peru przenosimy się do Rosji, a konkretnie do Jakucka. Miasto to jest drugim po Iquitos największym miastem świata bez stałego dostępu drogą lądową, ale z wyjątkiem. Otóż do samego Jakucka można dotrzeć samochodem, ale tylko zimą, gdy rzeka Lena zamarza. Tutaj należy też zaznaczyć, że jest to największe, najzimniejsze miasto świata. Temperatura zimą spada do 50 stopni poniżej zera. Rekord w tym mieście wynosi poniżej 60 stopni Celsjusza. Jakuck leży po zachodniej stronie rzeki Lena. Po wschodniej stronie leży miejscowość Niżny Biestiach, do której doprowadzona jest droga A360, którą można dotrzeć w głąb Rosji. Pomiędzy Jakuckiem a Niżny Biestiach latem pływa prom. Długość przeprawy promowej wynosi około 15,5 km. Prom nie kursuje jednak zawsze. Pływa tylko wtedy, gdy na rzece nie ma zatorów lodowych oraz stanu powodziowego. W Szwajcarii, niedaleko miasta Thun, jest bardzo ciekawe miejsce. Otóż jadąc autem po drodze krajowej nr 11 przejeżdżamy koło strzelnicy. Nie byłoby to może jakoś szczególnie interesujące, gdyby nie fakt, że strzelnica jest usytuowana po obu stronach drogi krajowej. Po jednej stronie są stanowiska strzeleckie, a po drugiej cele. Stanowiska i cele znajdują się powyżej drogi, więc pociski przelatują nad autami. Naszą podróż po świecie kończymy w Stanach Zjednoczonych. W Baltimore, położonym niedaleko Waszyngtonu, w zachodniej części miasta kończy swój bieg autostrada nr 70. Były kiedyś plany przedłużenia jej w stronę wschodnią, jednak nigdy do nich nie doszło. Autostrada na długości kilkuset metrów została jednak wybudowana, ale nie odbywa się po niej ruch. W miejscu tym istnieje parking. Jest na nim kilkaset pojazdów. Jeśli znasz ciekawe i interesujące miejsca na świecie, związane z drogami, które chciałbyś przedstawić, napisz mi w komentarzu. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.